W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń poinformujemy o starcie Chainlink Staking V0.1, opowiemy o współpracy NIR oraz grupą Nutresa oraz wspomnimy o rozpoczętym wykupie tokenów KNG. Witam Was serdecznie na kanale Krypto, ogłaszam przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Grupa Scalability Plus zapewnia, że EOS jest gotowe do masowej adopcji. Przeprowadzone badania ujawniły wiele ulepszeń, które można wprowadzić, aby zapewnić lepszą skalowalność poziomą, pionową i operacyjną Antelope. Glow Solana Wallet informuje, że użytkownicy Glow w USA mogą łatwo i bezpiecznie kupować tokeny USDC lub SOL za pomocą karty kredytowej lub debetowej z wykorzystaniem rozwiązania Stripe. Na kanale YouTube Xcard został udostępniony nowy film. Opublikowany film zapoczątkował start najnowszej edycji serii Buy or Sell. W tej serii youtuberzy rywalizują o stworzenie najlepszego portfolio tokenów. Link do tego materiału znajdziecie w opisie filmu. Chainlink Staking V0.1 zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu. Chainlink zachęca swoich użytkowników do zaangażowania się w Staking V0.1. Użytkownicy mogą pomóc zabezpieczyć sieć Chainlink, zdobywać nagrody oraz wspierać ekosystem Web3. Już teraz, za pomocą specjalnego bridge'a, możesz bezproblemowo przenieść tokeny BOBA z sieci Ethereum do sieci BNB Chain, AVAX, FTM oraz Moonbeam. Transfer tokenów możecie przeprowadzić na stronie gateway.boba.network. Chiliz informuje o dodaniu tokena Tigers na swoją giełdę. Możliwość handlu wspomnianym tokenem rozpocznie się w czwartek o godzinie 14 czasu polskiego. Revest informuje o pomyślnej adaptacji swojego pierwszego funduszu instytucjonalnego. Do Revest dołącza Coindex Capital Management. Więcej informacji dotyczących współpracy Resonate oraz Coindex przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. NIR nawiązała współpracę z grupą Nutres za pośrednictwem firmy technologicznej Persist Technology. Współpraca została nawiązana, aby opracować jeden z pierwszych programów punktów lojalnościowych typu open source dla milionów mieszkańców Ameryki Łacińskiej i Kolumbii. Gdy stają się ekologiczne na sieci Polygon, Medieval Empires nawiązała współpracę z Polygon Studios, aby zbudować swoją grę w najbardziej przyjaznym dla środowiska blockchainie w celu zrównoważonego rozwoju gier. Smart BSC News informuje, że ComEarth nawiązało partnerstwo z Xandar. ComEarth jest platformą GameFi z obsługą VR. Metaverse stworzony przez ComEarth jest wirtualną planetą z 8 kontynentami, na której społeczność będzie mogła tworzyć swoje submetaverse. Kanga informuje, że wykup tokenów KNG o wartości $1 miliona rozpoczął się. Bot stworzony przez Kangę przez minimum 100 dni będzie codziennie dokonywał kilkudziesięciu mikrozakupów na parach KNG, OPLN i KNG do USDT. Więcej informacji na temat odkupu tokenów KNG i tego, co stanie się z odkupionymi tokenami, przeczytacie na blogu Kanga Exchange. Link do blogu znajdziecie w opisie filmu. Polygon Studio składa gratulacje projektowi Swords of Blood z okazji przeprowadzenia z sukcesem rundy Seed. Swords of Blood zebrało $1,6 miliona w celu stworzenia przełomowej gry AAA na Polygon. Polygon współpracuje z Hitbox Games, aby zaoferować graczom wysokiej jakości wrażenia z gry. Polygon informuje, że The Graph dodaje obsługę Polygon w sieci Graph. Już niedługo użytkownicy będą mogli polegać na w pełni zdecentralizowanych interfejsach API do zasilania dApps. Binance zapowiada chęć odwiedzenia kilku miast. Jeśli uda się Wam uczestniczyć w jednym z tych spotkań, zachęcamy do publikacji zdjęcia z tagiem Binance Christmas na Twitterze, aby mieć szansę na wygranie atrakcyjnych nagród. Dzisiaj o godzinie 9 czasu polskiego Binance rozpoczęło konserwację portfela dla sieci BNB Smart Chain. Wpłaty i wypłaty zostały tymczasowo zawieszone do momentu zakończenia prac. Prace konserwacyjne w żaden sposób nie wpłyną na handel tokenami na tej giełdzie. Tencent informuje o możliwości zakupu subskrypcji TGLP, która zostanie otwarta 10 grudnia o godzinie 12 czasu polskiego. Aby nabyć subskrypcję, należy zablokować 1000 tokenów Tencent. Wówczas subskrypcja zostanie przedłużona o 365 dni. Sprzedaż będzie otwarta przez 48 godzin. Tencent również przypomina o możliwości dołączenia do TGLP w ramach sprzedaży tokenów NFT powstałych we współpracy z Crypto Mayhem. Narodowy Bank Ukrainy przedstawił projekt koncepcji przyszłej cyfrowej waluty banku centralnego przedstawicielom banków innych instytucji finansowych i uczestnikom rynku kryptowalut. Głównym celem e-hrywny będzie uzupełnienie gotówkowych i bezgotówkowych form ukraińskiego pieniądza, wyjaśnił regulator polityki pieniężnej w komunikacie opublikowanym w poniedziałek.
Plan jest taki, aby CBDC było dostępne dla wszystkich grup społecznych, osób prawnych, organów państwowych, sektora bankowego i finansowego. Projekt wystartował we wrześniu ubiegłego roku. Od tego czasu NBU bada wykonalność emisji cyfrowej waluty na dużą skalę. W cytowanym oświadczeniu wiceprezes banku Oleksij Szaban podkreślił, że rozwój i wdrożenie e-hrywny może być kolejnym krokiem w ewolucji infrastruktury płatniczej Ukrainy. Podczas spotkania z zainteresowanymi stronami NBU przedstawił projekt e-hrywny, jej architekturę, cechy i zalety dla dostawców usług płatniczych, w tym opcję płatności natychmiastowych. Bank wziął pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej w gronie ekspertów z rynku finansowego i dotyczącej popytu na cyfrową hrywnę. Narodowy Bank Ukrainy rozważa obecnie kilka możliwych wdrożeń e-hrywny. Wśród nich jest wykorzystanie CBDC do detalicznych płatności bezgotówkowych, płatności społecznych i innych płatności rządowych oraz inteligentnych kontraktach. Ukraina musi jeszcze kompleksowo uregulować swoją cyfrową przestrzeń walutową. Zeszłej jesieni parlament w Kijowie przyjął ustawę o środkach wirtualnych. Ustawa ta została podpisana przez prezydenta Władimira Zełenskiego w marcu 2022 roku po pewnych poprawkach, o które prosił. 30 listopada prawnik specjalizujący się w kryptowalutach Jeremy Hogan opublikował na Twitterze wpis, w którym zauważył, że lekkie przesłuchanie Bankmana-Frieda podczas szczytu Dealbook przyniosło już co najmniej 3 obciążające zeznania. Pierwszą oznakę okazanej przez Bankmana skruchy można było zauważyć już na początku wywiadu, który prowadził z nim Andrew Sorkin. Wtedy to SBF przyznał się do popełnienia wielu błędów i gdyby tylko mógł, chciałby cofnąć czas i dokonać innych decyzji. Niedługo potem Bankman zaczął przepraszać, gdy Sorkin przedstawił mu list napisany przez jednego z klientów FTX. W liście było napisane bowiem, że w wyniku upadku tej giełdy stracił on $2 miliony, które stanowiły jego życiowe oszczędności. Następnie panowie rozmawiali odnośnie zarzutów, że Alameda wykorzystywała fundusze klientów FTX na pokrycie swoich pożyczek. Bankman-Fried oznajmił, że nie do końca wiedział, co dzieje się w Alameda. Bankman-Fried po raz kolejny podkreślił, że poniósł porażkę, gdy pytano go o branżową pozycję FTX w przeszłości i utratę zaufania do kryptowalut przez społeczność po upadku giełdy. Następnie SBF przyznał, że zdarzały się błędy w zarządzaniu jego firmą, błędy w nadzorowaniu audytów oraz błędy w zakresie przejrzystości. Gdy wywiad z SBF-em zbliżał się do końca, dziennikarz zapytał go bezpośrednio, czy był szczery w stosunku do swoich kontrahentów i czy potwierdzi to, że czasem zdarzyło mu się kłamać. Ten jednak nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przekazał, że nie był świadomy, by kiedykolwiek kłamał. Porsche wchodzi na rynek NFT. Chodzi o serię inspirowaną klasycznymi modelami samochodu. Niemiecki producent przygotował kolekcję NFT, która ma składać się z ponad 7000 tokenów. Ta kolekcja będzie inspirowana klasycznymi modelami Porsche 911. Tokeny trafią na rynek w styczniu 2023 roku. Za inicjatywą stoi projektant i artysta 3D z Hamburga Patrick Vogel. Każdy nabywca NFT będzie mógł spersonalizować swój token. Chodzi o tak zwaną trasę, w której zawarty będzie styl życia, wydajność i dziedzictwo. Każda taka trasa ma być odbiciem poszczególnych aspektów tożsamości marki Porsche. Tak zebrane dane będą bowiem potrzebne Vogelowi, który ma potem przygotować NFT jako specjalny zasób 3D oparty na silniku Unreal Engine 5. Oprócz personalizacji swoich NFT, kupujący otrzyma również możliwość do uczestnictwa w doświadczeniach związanych z marką w świecie wirtualnym, jak i realnym. Porsche nie zamierza jednak poprzestać na NFT. Firma pracuje nad integracją technologii blockchain z jej systemami. Mark Zuckerberg, stojący za gigantem mediów społecznościowych, wciąż pokłada ufność w Metaverse. Choć inwestycja w Metaverse dużo kosztowała jego firmę, a obecnie nie przynosi zysków, tylko straty. Wciąż jednak on wierzy w długoterminowy sukces tej technologii. Dyrektor generalny Mety przyznał, że nadal pozostaje optymistą względem Metaverse. Nie bierze pod uwagę obecnej złej kondycji rynku, bowiem liczy się dla niego głównie zakres długoterminowy. Spogląda on więc na tą płaszczyznę z perspektywy kolejnych 5-10 lat. Z raportów finansowych publikowanych przez giganta mediów społecznościowych wynika jednak, że inwestycja w technologię, to jest Metaverse, przyniosła mu ogromne straty kilka kwartałów z rzędu. Twórca Facebooka przyznał jednak, iż zdaje sobie sprawę z tego, że w najbliższym czasie jego spółka będzie ponosiła z tego tytułu tylko straty. Nie skupia się on jednak na zakresie krótkoterminowym. Problemy makroekonomiczne zmusiły firmę Marka Zuckerberga do zmniejszenia wydatków. W najnowszym wywiadzie przyznał, że będzie on musiał działać z większą wydajnością i dyscypliną. Obecnie Meta poświęca 80% swojego czasu na rozwój swoich starszych aplikacji społecznościowych Facebook, Instagrama, Whatsappa itd. Resztę uwagi poświęca zaś na pracę w obrębie Metaverse. Mark Zuckerberg nie przejmuje się aktualną krytyką dotyczącą poczyniania Mety. Z jego opinii brak oporu oznaczałby, że pomysł jest mało ambitny. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dajcie znać, jakie projekty chcielibyście, abyśmy dla Was śledzili. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!